Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzień dobry. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii o kompetencjach polonisty inaczej. To jest podcast w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata, w którym zajmujemy się m.in. społecznym odbiorem polonistyki, możliwością wykorzystania różnych kompetencji, umiejętności zdobytych przez polonistów i szerzej humanistów na obecnym rynku pracy. A naszym dzisiejszym gościem jest Bernadetta Czerkawska, która jest nauczycielką języka polskiego i historii, dyrektorką do spraw jakości kształcenia ogólnego w niepublicznej szkole muzycznej, trenerką, ekspertką z zakresu edukacji, pracującą z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi właśnie w obszarze edukacji, takimi jak Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Twoich doświadczeń opowiedzieć się tak krótko nie da, ale na szczęście możemy chwilę porozmawiać, więc może zacznę właśnie od tego, opowiedz o swojej ścieżce edukacyjnej i jak ona Cię do tego punktu zawodowego, w którym teraz jesteś, przywiodła. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Myślę sobie, że nie była to pewnie typowa ścieżka, ale też nie jest jakaś taka zupełnie awangardowa. Kompetencje polonistyczne zawsze były moją mocną stroną, czyli umiejętność wysławiania się, umiejętność precyzowania swoich myśli, wypowiadania się, taka łatwość, a związane też z tym taka prezencja, umiejętność opanowania swoich nerwów i też oczywiście umiejętności pisania. Zawsze to było jakimś dobrym moim takim atutem, więc z języka polskiego, mówiąc krótko, zawsze byłam bardzo dobra. Jak czegoś nie zrobiłam, to umiałam to dobrze opowiedzieć. Jak nie przeczytałam jakiejś lektury, to świetnie opowiedziałam streszczenie i zawsze miałam jakąś tam dobrą ocenę. Natomiast idąc do szkoły średniej, wymyśliłam sobie, że ponieważ byłam bardzo dobra z chemii, że będę coś w takim kierunku badawczym robiła i dlatego zdawałam do liceum na profil biologiczno-chemiczny. I tak też się wydarzyło, że byłam na tym profilu biologiczno-chemicznym, na którym bardzo rozwijałam swoje kompetencje polonistyczne, czyli należałam do kółka teatralnego, pisałam sztuki teatralne, które zresztą były wystawiane, to niedawno mi nawet jedna osoba przypomniała o jednej ze sztuk, które robiliśmy, nawet coś tam wygrało to przedstawienie. Więc to był taki kawałek, w którym się cały czas gdzieś tam mocno kręciłam, a jednocześnie bardzo dużo wtedy też takich różnych miałam wątków pracy, aktywności, takich różnych grupowych, młodzieżowych, byłam taką bardzo zaangażowaną w różne grupy osobą. No i w 4. klasie przed maturą doszłam do wniosku, że jednak nie chcę zdawać chemii i zdecydowanie chcę zdać historię, bo w ogóle pomyślałam, że skręcę w prawo i chciałam zdawać na prawo. I tak też się stało, zdawałam gdzieś tam na prawo, a awaryjnie zdawałam na historię. No więc na tę historię się dostałam i dostałam się na prawo, na którym nie chciałam na tej konkretnie uczelni studiować, stąd pomyślałam, że okej, to zostanie historia. No i zaczęłam studia z taką myślą, że jeszcze raz spróbuję na prawo, ale bardzo, bardzo mnie wciągnęły te studia, na których byłam. I w międzyczasie, ponieważ znowu bardzo dużo różnych aktywności miałam, takich, z których korzystałam, z tych różnych kompetencji miękkich, bardzo je rozwijałam, no jakoś tak coraz mocniej zostawałam w tym, że ja chcę uczyć w szkole. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to znaczy uczyć w szkole, w sensie miałam taką bardzo idealistyczną wizję pracy w szkole. Dzisiaj myślę sobie, że już jest inaczej niż było 20 kilka lat temu.
I wtedy też moja koleżanka podpowiedziała mi: Beniu, słuchaj, to mało godzin jest historii, idziemy też na język polski. No i tak też się stało. Ja po prostu rozpoczęłam studia polonistyczne, będąc na 3. roku studiów historycznych, i je tak robiłam sobie równolegle. Także kończąc studia, robiłam też sobie jakieś tam podyplomówki, to się z WOS-u nazywało, ponieważ też wchodziła zmiana prawa, że osoba po historii nie mogła uczyć WOS-u. Także kończąc studia miałam tak naprawdę 3 dyplomy, ponieważ miałam licencjat z języka polskiego, miałam historię i miałam wiedzę o społeczeństwie, więc byłam taką, nazwijmy, atrakcyjną nauczycielką, bo jedna osoba mogła ogarnąć wiele godzin, co też dzisiaj jest bardzo, bardzo istotne. Więc tak się wzięłam w szkole. Od samego początku wiedziałam, że chcę pracować w szkole. Nie do końca wiedziałam, jak mam to zrobić, w tym sensie takim, że studia nie do końca mnie do tego przygotowały. Myślę sobie, że taka moja działalność około studyjna, około taka moja bardzo duża aktywność w różnych wolontariatach dały mi bardzo dużo takiego mojego backgroundu i takiego też wiedzy, umiejętności do pracy w grupie, i razem z tym stanęłam 1 września któregoś tam roku gotowa do pracy w szkole. O kurczę, nie wiedziałam tych różnych szczegółów. To taka droga rzeczywiście z jednej strony nieoczywista, z tym biochemem i prawem w tle, a z drugiej strony tak wcześnie wiedziałaś, że chcesz uczyć. No i jak to na początku było? Jak zaczęłaś być nauczycielką, to jak to wspominasz ten Wiesz co, no początkowy to czas? w ogóle na studiach ani razu się nie dowiedziałam o rzeczywistości szkolnej, naprawdę. Więc chociaż wybrałam specjalizację nauczycielską, czyli pierwszym zaskoczeniem, bardzo przyjemnym, było to, że dostajesz tak zwaną wypłatę z góry, czyli 1 września wpłynęły jakieś pieniądze na konto. Przypomnę, że moja umowa była od 1 września, ale były to tak niewielkie pieniądze, że ja byłam przekonana, że chcą mi płacić w ratach. Także przeżyłam mocne rozczarowanie, że to już jest cała wypłata nauczycielki stażystki, więc to tak trochę pół żartem, pół serio. Więc to były bardzo takie zderzenie się z realiami, no takim instytucjonalnym funkcjonowaniem szkoły. Czyli ta dokumentacja, o której ja nic nie wiedziałam, po prostu nic nie wiedziałam. Ja miałam taki, wiesz, z dzieciństwa prowadzony dziennik, który z moją siostrą prowadziłyśmy, bawiłyśmy się w nauczycielki i robiłyśmy sobie dzienniki ze starych zeszytów i bawiłyśmy się w szkoły, że jesteśmy paniami nauczycielkami. No to miałam taki obrazek, że jestem taką panią chodzącą z takim dziennikiem. Natomiast wszystko, co było wokoło, no to było dla mnie tak nowe, tak inne, że ja muszę przygotować jakiś plan, wtedy plany wynikowe się pisało, jakiś program nauczania. My tego w ogóle nie mieliśmy na studiach, mimo, przypomnę, że byłam specjalność nauczycielska. Systemy oceniania, jakieś różnice między systemami oceniania, kompletnie nic nie miałam, a jednocześnie też miałam to szczęście, że na studiach od 3. roku pracowałam jako trenerka młodych, to się tak nazywało, czyli w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mają do dzisiaj, tak, jest to fundacja, która bardzo, bardzo wspiera nauczycieli i też młodych ludzi, i mieli taką zasadę, zresztą ona do dzisiaj jest, że osoby młode mają zajęcia z osobami młodymi, a nauczyciele z nauczycielami. I ja od 3. roku byłam taką właśnie trenerką młodych, czyli najpierw miałam jakieś różne warsztaty, jak mam pracować z grupami młodych ludzi. I te zajęcia mi niesamowicie dużo dały. Tam była metodyka pracy w grupach, to były różne formy tej pracy, to były różne tematy pracy, ale też komunikacja, jak zarządzać sporem, no takie podstawowe rzeczy, powiedziałabym, warsztatowe. I ja z tym weszłam tego 1 września, więc ja taką miałam w sobie dużą moc tego, jak pracować. Te kompetencje miękkie miałam bardzo mocne, natomiast kompletnie nie rozumiałam szkoły i tych zasad, a jeszcze jakiś staż nauczycielski śmieszny doszedł, bo tam też trzeba było jakieś takie rzeczy robić. Więc to było to, i od razu też od 1 mojego roku pracy zaczęłam współpracować jako nauczycielka z Centrum Edukacji Obywatelskiej, już przechodząc jak gdyby do tej grupy nauczycielskiej. I mój warsztat pracy od razu był bardzo dobry, w tym sensie, że od razu uczyłam się od bardzo dobrych, mądrych ludzi. Ja po prostu natychmiast weszłam w ocenianie kształtujące, które do dzisiaj jeszcze po tylu latach budzi czasem jakieś kontrowersje, natomiast ja się uczyłam od ludzi, którzy zaczęli wprowadzać tuż przede mną, więc ja nie miałam w sobie
sobie takiej historii zmiany nawyków nauczania, ponieważ ja od razu weszłam w takie środowisko, które no bardzo dobrze, bardzo z taką dużym namysłem, wiedzą pedagogiczną nauczały i ja po prostu mogłam tylko z tego korzystać, czyli uczyłam się od razu też od mistrzów, więc to jak sobie dzisiaj myślę o mojej ścieżce takiej nauczycielskiej, to miałam takie, wiesz, od razu byłam wśród mistrzów, jeśli myślimy o tym, kto jest dobrym nauczycielem i jak ten dobry nauczyciel pracuje. Natomiast taka codzienność, no była zaskakująca. Jak jesteś młodą osobą, to inaczej też ją przyjmujesz. Więc jak mówię, śmieję się z różnych rzeczy. No ale to było no, takie, no bardzo, znaczy miałam bardzo wspierające środowisko, bardzo wspierające nauczycielki, dziewczyny, które ze mną pracowały, bardzo takie, dostałam duże wsparcie, ale to byłam kompletnie nieprzygotowana po studiach do tego, żeby pracować w szkole. Umiałam świetnie pisać scenariusze, tylko że z pisania scenariuszy nie wychodzi lekcja. Jeszcze trzeba mądrze poprowadzić i rozwiązywać te problemy. W ogóle nie mieliśmy żadnego przygotowania do pracy wychowawczej, a jak dostajesz jako młoda osoba klasę, wychowawstwo i jeśli nie masz tych umiejętności, no to bazujesz na jakichś, wiesz, swoich modelach, tak? Albo miałaś dobrą wychowawczynię, więc jesteś fajną wychowawczynią, bo na dobrych rzeczach budujesz, albo masz wzorce, no powiedziałabym w cudzysłowie słabe, no i je odwzorowujesz, no więc wtedy no, trudna droga poszukiwania gdzieś tam siebie. A jak myślisz teraz o swoim już no, wieloletnim doświadczeniu zawodowym, to te kompetencje typowo humanistyczne, czy nawet wprost polonistyczne, jaką rolę odgrywają w tej twojej ścieżce? Bo mówiłaś też o kompetencjach miękkich, pewnie niektóre z nich były kształtowane w tej edukacji humanistycznej, a inne dopiero w tym, no, że tak powiem, żywym kontakcie z uczestnikami twoich lekcji, zajęć, szkoleń i tak dalej. Wiesz co, no to jest właśnie taki smutny wniosek. Znaczy ja miałam, tak jak mówię, miałam to szczęście, że trafiłam do super środowiska i jak pomyślimy sobie o kompetencjach tych polonistycznych, no takich jako składowe, tak, przynajmniej hasłowo, no to pierwszy taki obszar, który możemy mieć, no to są te takie typowo, nazwijmy to językowe, tak, czyli ta sprawność gramatyczna, znajomość słownictwa, jakoś świadomość, nie wiem, stylistyczna, wypowiadania się, dostosowywania, jak mówię i tak dalej, ale też te umiejętności takiego argumentacji, retoryki, pisania tekstu, no to oczywiście to mi szkoła dała, studia mi to dały. Na studiach może mniej pisałam tekstów, ale też dużo tekstów czytaliśmy, dużo ich omawialiśmy pod takim kątem właśnie jak pracować z uczniami. Natomiast ten taki kawałek, który myślę sobie, że był taki zaniedbany, w sensie nie dostałam tego ani w szkole, ani na studiach, no to te takie myślenie krytyczne, tak, w jaki sposób selekcjonować informacje, w jaki sposób weryfikować informacje, to wszystko było pod kątem pisania pracy konkretnej, tak, tam czy dyplomowej, czy semestralnych. Może wtedy jeszcze też były inne wyzwania, natomiast w ogóle nie mieliśmy debat, w ogóle nie mieliśmy dyskusji. Jeśli były dyskusje, to była bardziej, wiesz, refleksja na temat tekstu. Nie kojarzę takiej sytuacji, w czasie której mogłabym się nie zgadzać z kimś. Nie mieliśmy tego typu rzeczy. I coś, co tego też nie dostałam na studiach, naprawdę, ani razu nie mieliśmy takiego wątku. No dla mnie też kompetencje polonistyczne, no to jest jednak odczytywanie kodów kulturowych, literackich, kulturowych, czyli nie tylko interpretacja dzieła, ale też uczestnictwo w kulturze, czyli chodzenie do teatru, omawianie sztuk, chodzenie na operę, poznawanie tych różnych dziedzin kultury, różnych dziedzin wyrażania siebie, nie tylko poezji, no bo oczywiście najczęściej jest o poezji mowa, no to tego w ogóle nie było, więc na przykład to coś, czego mi bardzo brakowało i na co ja kładę nacisk, no to na to uczestnictwo w kulturze. No i to jest tak, że ja sobie to załatwiłam, czyli na pierwszy, jak zaczęłam tylko pracować, a wielką moją pasją do dzisiaj jest teatr, to poszłam sobie od razu na studia. O matko, jak one się nazywały? To było jakieś studium reżyserii teatru dzieci i młodzieży. To były dwuletnie, fantastyczne studia we Wrocławiu, je robiłam i jestem dyplomowaną instruktorką teatralną. I one mnie tak totalnie zanurzyły w kulturze i pokazały, jak szalenie ważne są te kompetencje kulturowe do kształtowania kompetencji polonistycznych. Czyli jeśli nie rozmawiasz językiem, jeśli nie dostarczasz takich doświadczeń, przeżyć, nie omawiasz ich, nie dajesz rangi też tym przeżyciom, no to też nie pokazujesz różnych perspektyw, takich, wiesz, spektrów różnych uczuć, przeżyć, sytuacji, bohaterów, bezpiecznej sytuacji, tak, no bo opowiadanie o tragizmie bohaterki na scenie
jest bezpieczną formą opowiadania jakiejś trudnej sytuacji. Więc ja osobiście mam tak teraz, że bardzo dużo moich lekcji opieram o dramę i też często wyjeżdżam z moimi uczniami, uczennicami do teatrów. Jest to wyzwanie, jak się mieszka w małym mieście, no ponieważ to jest bardzo ważny kawałek, który tylko dokłada. To jest tylko dobro, jeśli idzie o kształcenie kompetencji polonistycznych. No właśnie, zajmujesz się zarówno kształtowaniem kompetencji polonistycznych, historycznych, jak i tym w swojej pracy, wiem, bo robimy też różne rzeczy razem, jak i tym, żeby wesprzeć uczniów w ich przygotowaniu do wyjścia na rynek pracy. No ale z tego, co też wiem, jak rozmawiamy, też zawsze jesteś bliska takiej wizji tego, że to może się dziać na lekcjach przedmiotowych, że można różne działania wplatać w to nauczanie danego przedmiotu. Czy mogłabyś trochę o tym powiedzieć? Jak uczyć kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy, a jednocześnie nie odchodzić od przedmiotu, którego nauczyciel uczy? No to jest pewnie bardzo złożona kwestia i poruszenie jedynego kółeczka zębatego oznacza, że się inne też kręcą, bo na to nakłada się bardzo dużo wątków i różnych odpowiedzialności, bo to, co jest odpowiedzialnością nauczyciela, to jest jedna rzecz, co jest odpowiedzialnością szkoły, to jest druga rzecz, szkoły, która tam przyjmuje tak jakiś program, jakąś ma kulturę pracy, no i wreszcie oczywiście całego systemu. Więc to są wszystkie jakieś takie kawałki. Znaczy ja absolutnie jestem znaczy moim takim marzeniem jest odejście od przedmiotu, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i tak dalej, jeśli myślimy o tych polonistycznych. Nie dlatego, że chcę zatrzeć jakąś granicę, tylko no, życie jednak tak wygląda, że to się przenika, tak? Czyli świetny historyk musi się posługiwać bardzo dobrym językiem polskim, jeśli chce być zrozumiały, a jeśli chcesz być zrozumiała jako dziennikarka po polonistyce na przykład, to musisz świetnie znać kontekst społeczny, tak? Czyli ta wiedza, nazwijmy to z WOS-u jest jakoś tam istotna. Więc marzy mi się takie przenikanie, ale jednocześnie no, trzymanie się tych jakichś wiedzowo ważnych rzeczy, które dotyczą na przykład, nie wiem, historii literatury polskiej, czy historii Polski, czy tam, nie wiem, podziału społeczeństw, czy tam doktryn jakichś tam społecznych. To, co ja sobie cenię i to jest dzięki temu, że mam właśnie te trzy przedmioty mogę uczyć, tak? Czyli to jest ten wątek łączenia tych przedmiotów, no to w momencie, kiedy mam lekcje i mam język polski i historię, lekcja po lekcji, to mogę legalnie prowadzić takie no, międzyprzedmiotowe, tak, interdyscyplinarne zajęcia, na których to się naturalnie gdzieś tam przenika. Bardzo staram się dostarczać takich doświadczeń, tak jak już mówiłam, dramowych, czyli doświadczania na sobie, wchodzenia w rolę, ale też bezpiecznego wychodzenia z tej roli. Czytanie mądrych tekstów, to nie oznacza, że myślę sobie tutaj, żeby wyrzucić jakąś konkretną lekturę, bo moim zdaniem mądrość i stosowność metod no, może wesprzeć każdą, nawet tekst, na którym możemy się jeżyć gdzieś tam wewnętrznie, natomiast umiejętność opowiedzenia tego uczniom, umiejętność takiego zaplanowania lekcji, żeby młodzież mogła doświadczyć jakiegoś konkretnego problemu, jakiejś konkretnej sytuacji, która będzie budowała empatię, która będzie poszerzała wiedzę o ludziach, o tym, jak ludzie funkcjonują, o kulturach, no jest szalenie ważne. No i przede wszystkim bardzo taka duża przestrzeń do dyskusji i na każdym przedmiocie, możliwość niezgadzania się. Ja sobie myślę, jak myślałam sobie o naszym spotkaniu, to co jest dla mnie istotne, no to, żeby się właśnie nie zgadzać, żeby dać przestrzeń do niezgadzania się, że ta niezgoda, nie na zasadzie takiej niegrzecznej niezgody, tak, dla samej zasady, ale taka niezgoda pod tytułem kwestionowania, taka niezgoda, która mówi, a może jest inaczej, i danie przestrzeni na to inaczej, poszukanie tego inaczej jest szalenie ważne, więc ja też planuję tak lekcje, żeby uczniowie mogli i opowiadać, jak oni mają, słuchać, jak oni mają i też uczyć ich tego dyskutowania, ponieważ dzisiejsza debata, jak widzimy, to wszędzie, tak, nieważne czy oglądamy telewizję, czy czytamy gazety, czy siedzimy w internecie, no trudno mówić o jakiejś naprawdę debacie i rozmowie, tak, to jest prezentowanie
czasem agresywne jakichś poglądów i tutaj nie ma miejsca na dialog, na dyskurs. Więc ja tak widzę też moją rolę jako nauczycielki, żeby dawać tę przestrzeń, żeby pokazywać, że możesz się nie zgadzać i możesz kwestionować i możesz też o tym opowiadać, bo też ta umiejętność wyrażania siebie, opowiadania w dłuższych formach wypowiedzi, może niekoniecznie pisanych, ale w ogóle w opowiadaniu na temat też jest dzisiaj wyzwaniem. Mhm. No a jak myślisz o swoich uczniach z ostatnich lat, to czy masz takie poczucie, że uczennice, uczniowie lubią te przedmioty humanistyczne? Czy mają jedno, czy lubią, a drugie, czy mają poczucie, że to im będzie do czegoś przydatne, że te kompetencje, nawet jeśli ich tak nie nazywają, ale czy w skrócie mówiąc, no po pierwsze, czy szkoła im się przyda do ich dalszych losów, do życia na przykład zawodowego, ale też węziej, czy te przedmioty humanistyczne? To zapewne znowu jest, wiesz, złożone, bo jak wiemy, dobra lekcja stoi nauczycielem i sympatia do nauczyciela przekłada się na sympatię do przedmiotu i odwrotnie. Więc tak to jest, tak wynika z najróżniejszych badań. Więc jeśli uczniowie lubią mój przedmiot, to myślę sobie, że wynika to też z sympatii do mnie, ale sukcesem jest dla mnie hasło, kiedy uczeń mówi: nie przepadam za polskim, ale lubię lekcję z panią. To wtedy jest okej. To taki przedział jest dla mnie w porządku. Bo jak myślę o sobie, wiesz, tam z perspektywy tam, nie wiem, za 20 lat, to wolałabym, żeby jednak mnie osoby dobrze wspominały, czy nie dobrze w sensie jakiegoś tam wdzięczności, tylko że jako dobry czas, więc to zapewne gdzieś się tutaj razem łączy. Natomiast, ponieważ ja uczę w szkole podstawowej, więc dla mnie taką miarką jest, jak sobie radzą dalej. I jeśli uczniowie do mnie wracają, a oczywiście często wracają, bo to jest taki fajny. To są fajne powroty, jak są w pierwszej, w drugiej klasie szkoły średniej, albo jak na przykład są po maturze i przychodzą opowiedzieć. I jak opowiadają, że na przykład tu łatwo było im się uczyć, a z tego mieli łatwo, a z tego coś tam, a tutaj wiedzieli, jak tam zapracować, a tu jak notatkę, a tu jak zrobić, a tu jak się uczyć, a tu jak dyskutować i że wie pani, nawet nie zdenerwowała się moja pani, jak przedstawiłem wszystkie argumenty. No to jest wtedy satysfakcja, tak, że oni widzą tę użyteczność. Ja też czasem jak dostaję zupełnie nowe klasy, bo w szkole bywa różnie, czasem masz klasę od 4. klasy, a czasem dostajesz na przykład w 7. klasie albo w 8. klasie. I takie niedawno miałam doświadczenie, że właśnie to była 7. klasa, zupełnie nowe dzieci. Ja zostałam poproszona o wsparcie takiej alternatywnej szkoły. No i zaczęliśmy sobie od tego, żeby zobaczyć sobie motywację właśnie taką wewnętrzną. Po co mi ten język polski? Co ja chcę w życiu robić i gdzie mogę przyłożyć te kompetencje, umiejętności polonistyczne. No więc pierwsze zajęcie polegało na tym, tak, że oni tam sobie wypisywali, kim chcą być, jacy chcą być, bo wiemy tak, że dzisiaj, że to niekoniecznie o zawód chodzi, tylko właśnie o te różne umiejętności, zbiór tych umiejętności. I zastanawialiśmy się później to, gdzie, w czym może im język polski, lekcje ze mną mogą ich wesprzeć. No i pisali to sobie tam, wypisywali, że w chwilach załamań różnych można było do tego wrócić w trakcie już roku szkolnego. I taka ciekawa była dziewczynka, która miała takie, że jej to do niczego nie jest potrzebne, bo ona chce być influencerką i na TikToku miała swoje konto i tak dalej, i tak dalej. No i w takich swoich rozważaniach doszła do wniosku, że ona nie chce być influencerką, z której wszyscy będą się śmiali, że będzie miała teksty memy, że źle pisze i że dla niej bardzo istotna była taka gramatyka. I jak na początku siedziała jako zbuntowana taka nastolatka obrażona, że ktoś jej zmienił nauczycielkę, to doszła do wniosku, że dla niej jest ważna gramatyka, pisownia, taka bardzo, powiedziałabym, strukturalna historia z językiem polskim związana i faktycznie to ją bardzo motywowało. Ona naprawdę bardzo uważała na tych lekcjach dotyczących gramatyki. Teksty czytała też, udzielała się w dyskusji, natomiast ewidentnie szła tą swoją potrzebą, żeby pisać poprawnie teksty. Więc dużo uczniów też wraca i to jest istotne, znaczy myślę sobie, że to jest fajna zmiana, tak, że pewnie dojdziemy w pewnym momencie do tego ogromnego wyzwania, jakim jest sztuczna inteligencja i to, co możemy zrobić ze sztuczną inteligencją i gdzie kompetencje te polonistyczne. No i jednak te polonistyczne kompetencje, humanistyczne szerzej, jeśli na to popatrzymy, no mogą być bardzo, nie chcę powiedzieć w kontrze, ale mogą być bardzo takimi kompetencjami, które no, będą wspierały ten proces korzystania z technologii. Ja też patrzyłam sobie na różne raporty, które gdzieś tam się pojawiają
bo też zajmuję się doradztwem zawodowym i wejściem uczniów na rynek pracy, więc śledzę sobie jakieś tam różne rzeczy. No i ta niesamowita jest ta mobilność młodych ludzi i na przykład ta gotowość do zmiany, tak? Czyli jak ja sobie pomyślę o sobie, to jestem osobą, która mało zmieniała pracę. Ja najwyżej zaczynałam jakiś nowy kawałek, ale tak jestem z tej samej branży. Natomiast te nowe badania, na przykład Randstatu, raporty tegoroczne tam z 2025 roku, no mówi, że prawie 43% młodych ludzi zmienia pracę w ciągu po jednym roku. No to jest niesamowita zmiana. To nasze takie przywiązanie do etatu, a ich gotowość. No i jeśli zmieniają, to dlatego, że nie czują, że się rozwijają. I to jest pierwszy ich powód. Nie pieniądze, tylko nie czuję, że się tu rozwijam. No a świadomość rozwijania się, świadomość siebie, świadomość moich kompetencji, moich mocnych stron, no to są kawałki do kompetencji humanistycznych. Więc jeżeli my będziemy to wzmacniać, będziemy uważać na te kompetencje, będziemy je kształcić, no to będziemy też pomagać uczniom zrozumieć siebie i wiedzieć, w którym kierunku oni mogą się rozwijać. Więc jak z takimi kawałkami do mnie wracają, to myślę sobie, że okej, to była dobra edukacja polonistyczna, to była taki dobry fundament. Świetnie się tego słucha. Myślę, że to no nie jeden słuchający nas będzie miał taką refleksję, że chciałby albo żeby jego dzieci, albo sama uczyć się no, jakby w szkole, w której ty uczysz po prostu. No a teraz jeszcze tak myślę o tym, o studiowaniu polonistyki obecnie. Czy jest tak, że no, jesteś w szkole podstawowej, ale masz doświadczenia też ze starszymi, młodymi osobami, czyli z ponadpodstawowych szkół. Czy to jest jakiś taki kierunek, o którym w ogóle zdarza ci się, że mówią uczniowie, że chcieliby? No bo oczywiście jeśli ktoś wybiera polonistykę, to często ta osoba nauczyciela czy nauczycielki języka polskiego jest ważną osobą w tej historii wyboru tego właśnie kierunku. Czy też masz takie doświadczenia, że ktoś wraca i mówi, no właśnie chcę wybrać polonistykę, bo mnie to zafascynowało na przykład? Wiesz czy co, coś częściej może nie bezpośrednio polonistykę, tylko takie przedmioty pod tytułem właśnie bardzo dużo dziennikarzy, albo bardzo dużo mamy osób, mówię mamy jako szkoła, to jest bardzo ciekawe nasze doświadczenie, które idą w kierunki artystyczne. To jest też dla nas osobiście, rok temu robiliśmy takie wglądy sobie i okazało się, że sporo naszych absolwentów idzie w takie kierunki bardzo artystyczne, co jest super, bo to taka, wiesz, taka potrzeba wyrażenia siebie i mówią na przykład właśnie, że jakieś zajęcia teatralne im coś pokazały, albo że chcieli tak jak pani Benia coś tam, więc to są super rzeczy, naprawdę, to są takie bardzo wręcz poruszające historie, że chcą to sobie eksplorować i szukać. Sporo osób idzie na socjologię, bardzo dużo psychologia i pedagogika, bardzo dużo, naprawdę. To jest taki bardzo duży obszar, ale to się, myślę sobie, nie tylko w mojej szkole, tylko w ogóle ten taki obecny trend gdzieś tam. Natomiast dlaczego, znaczy... No pewnie tak jest, że mamy różne wyobrażenia o tych studiach polonistycznych. Ja osobiście dzisiaj patrząc, a bardzo śledzę też te wszystkie trendy, które i zawodów, które będą w przyszłości potrzebne i też te trendy zmian i na rynku, i tych struktur demograficznych, które się wydarzają, znaczy, które są przed nami, no to myślę sobie, że studiowanie tych kierunków humanistycznych, polonistyki, no może być bardzo dobrym zasobem. Teraz niedawno słuchałam wywiadu, no tuzy badające technologie rozmawiały sobie właśnie o takim etycznym wymiarze korzystania ze sztucznej inteligencji i profesor Przygalińska mówiła o tym, że co by się nie działo, na razie w ogóle, a ona jest bardzo, bardzo na bieżąco i co by się nie działo, to sztuczna inteligencja zawsze generuje różne rzeczy, natomiast człowiek dostarcza tego, co jest osobiste i z osobistego doświadczenia, nie zawsze doskonałe, nie zawsze świetnie wydedukowane, ale płynące z wnętrza. I umiejętność nazywania rzeczy wewnątrz, doświadczania i opowiadania o tym, tak też ona to mówiła, no cały czas jest ogromną konkurencją dla sztucznej inteligencji, bo nie ma takich algorytmów, takich pomysłów na to myślenie maszynowe, jak do tego dotrzeć.
Więc edukacja polonistyczna to jest właśnie ten kierunek. Jeżeli tylko pomyślimy o tym, jak mądrze zmienić paradygmaty, jak mądrze pozmieniać jakieś środki ciężkości, to może być bardzo dobre doświadczenie i zbudować doświadczenie dla studentów, studentek i budować też taką kadrę tak naprawdę do tego, jak zarządzać sztuczną inteligencją w taki bardzo humanistyczny, humanitarny, chcę powiedzieć sposób, ale tak, żeby to, może tak brzmi teraz bardzo górnolotnie, ale tak w taki sposób, żeby i ludzkość mogła korzystać, ale też żeby nie było takiego, bo ja to mam takie, żeby nie było takiego takiej buki, że teraz buką jest sztuczna inteligencja, tak? Że ja jednak wierzę w nowe technologie, uważam, że warto z nich korzystać i uważam, że te wszystkie kompetencje polonistyczne w tym worku, które się mieszczą, mogą bardzo mocno wesprzeć umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji, budowania zupełnie nowej jakości i kontaktów międzyludzkich, i zawodów, i w ogóle kreowania rynku pracy. Czyli w zasadzie te kompetencje humanistyczne być może mogą zyskiwać na znaczeniu, czy takie być trochę uważniane w tym Absolutnie tak. świecie. Tak to widzę i wiesz co, jak patrzę sobie, bo też różne rzeczy robię, tak? Na przykład bardzo dużo piszę różnych tekstów dla NASK-u odnośnie właśnie cyberprzemocy i w ogóle poruszania się w tym cyberświecie. I czytam bardzo dużo raportów odnośnie tego, jak dzieci właśnie korzystają z sieci, kiedy inicjują te swoje doświadczenia, jaki rodzaj przemocy ich czeka i tak dalej. I naprawdę im więcej w tym siedzę, tym bardziej widzę potrzebę takiego, nie chcę powiedzieć powrotu, bo to ja nie chcę, żeby to był powrót do czytania tekstów, takiego poszukiwania historii, doświadczeń, nie na zasadzie rolki, która jest bardzo krótką historią, jakimś takim smutkiem mnie napawa, jak widzę jakiś tekst i mam, jaki czas jest potrzebny do przeczytania tego tekstu. Jak już są badania, że jak jest powyżej 3 minut, to już mało ludzi to czyta. No to może to jest takie idealistyczne, ale bardzo bym chciała odwrócić taki trend, żeby nie myśleć o tym, ile to mnie kosztuje czasu, uwagi, tylko żeby naprawdę wejść ciekawie. I myślę sobie, że dostarczanie takich tekstów, umiejętność dyskutowania, ale też to, co jest teraz szalenie ważne, odbiór i rozumienie mediów, to dawanie przestrzeni do inności, ta polaryzacja, o której wszyscy teraz mówią jako bardzo duże wyzwanie takie współczesne, to dla mnie to są wszystko umiejętności polaryzacji, umiejętności polonistyczne. Jeżeli na studiach będziemy dostarczać bardzo różnych doświadczeń, bardzo różnych skrajnych czasem możliwości i będzie możliwość dyskutowania o tym, uczestniczenia w debatach, uczestniczenia w jakichś eksperymentach, warsztatach, no to wszystko buduje to otwarcie, daje taką erudycję kulturalną, rozumienie kontekstów i to wszystko sprawia, że ja inaczej też i bardziej świadomie mogę korzystać z myślenia maszynowego, jakie jest tak we sztucznej inteligencji. Ja już dawno temu skończyłam moje studia polonistyczne, natomiast to, co wiem, znaczy to, co ja, moje, tak jak powiedziałam, dla mnie nie miałam doświadczeń rozmów takich kontrowersyjnych. Nie sztuką jest rozmawiać z osobą, która ma tak samo jak ja. No to oczywiście miło się możemy ze sobą zgadzać, natomiast postawienie mnie w jakiejś konfuzji, tak, wprowadzenie mnie w jakiś dysonans poznawczy, no to jest zawsze uczące, zawsze pomaga przesunąć trochę tę granicę. Ja też, jak myślę o myśleniu krytycznym, tak, jak staram się prowadzić takie zajęcia też z uczniami i myślę, i dużo też czytałam o tym egocentrycznym myśleniu, tak, czyli to z tego mojego punktu widzenia, tak, to jest prawdą, bo w to wierzę, albo to jest prawda, bo my i moje koleżanki w to wierzymy i ten cały hejt, który się gdzieś tam w świecie dzieje, wylewa, no to wychodzi z tego egocentrycznego myślenia, więc umiejętność uczenia studentów, wychodzenia spoza te schematy, no jest kluczowe i kto to będzie potrafił, będzie czytał, będzie widział, będzie umiał nazwać, zobaczyć mechanizm, no to będzie wygrany po prostu za te 7-10 lat. Tak, no właśnie, ale jeśli ktoś nie trafi w swojej drodze edukacyjnej na osobę, która w ten sposób będzie tę edukację prowadzić, czyli myślę teraz o samych młodych osobach, na przykład o studentach, o tych osobach, które obecnie studiują. No i co można by im poradzić, studentom studiów humanistycznych, żeby pewniej
spokojniej wchodzili na rynek pracy z tym właśnie, z tymi zasobami, które na studiach otrzymują, a jednocześnie tak myślę o Twojej historii, że Ty nawet w takiej krótkiej opowieści o drodze edukacyjnej już w trakcie właśnie swojego procesu uczenia się różnych rzeczy, no, zbierałaś bardzo dużo różnych doświadczeń. One nie były koniecznie, nie wszystkie koniecznie związane właśnie z samą tą edukacją, powiedzmy, w której byłaś, czyli na przykład w szkole ponadpodstawowej, nie były związane z biochemem, bo były na przykład tymi doświadczeniami teatralnymi. Co byś poradziła takim osobom, co one mogą same zrobić, mając na to wpływ, jak wykorzystują swój czas, powiedzmy, załóżmy w takiej idealnej wersji 5 lat studiowania, co mogą jeszcze robić, żeby się na tym rynku pracy poczuć lepiej? Wiesz co, no przede wszystkim nie wiem, czy to same młode osoby, ale tak trochę widzę odpowiedzialność osób kierujących konkretnymi kierunkami o tym, żeby też o pewnych rzeczach mówić, tak? Czyli jeżeli wiemy z tych różnych najnowszych badań, na przykład PARP-u albo Ministerstwo przecież Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazuje tam różne tam swoje badania odnośnie losów absolwentów. Ja też przejrzałam jakieś ostatnie badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chyba bilans kapitału ludzkiego, taki był tytuł. No i było właśnie na przykład o absolwentach tych studiów humanistycznych i to, że absolutnie doceniają pracodawcy te umiejętności komunikacyjne, samodzielność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, taką gotowość do wchodzenia do pracy zespołowej. To jest ciekawe, gotowość do wchodzenia, bo nie mają za bardzo tej kompetencji, no ale doceniana jest ta gotowość do pracy zespołowej. Natomiast to, co jest wskazywane jako wyzwanie, no to niedostateczne wyposażenie w kompetencje praktyczne, techniczne i te cyfrowe. To też widać, my tak dzisiaj mówimy o tej sztucznej inteligencji, nie tylko my, tylko w ogóle, natomiast jak znowu pokazują różne trendy badania, ona się tak rozwija szybko, to wiemy, że łatwiej jest pracownikowi, który już pracuje rok, dwa, nauczyć się nowej aplikacji, niż wdrażać nowego pracownika do wszystkich etapów, które już przeszliśmy, a co 3 miesiące przechodzimy jakieś tam zmiany, no bo mamy jakieś nowe możliwości w różnych aplikacjach i programach. Co znowu pokazuje, że coraz trudniej będzie wejść na rynek pracy młodym pracownikom, bo ten rynek pracy będzie się zmieniał dla tych, będzie atrakcyjniejszy, którzy już są na tym rynku pracy 5-6 lat. Dlatego moim zdaniem pierwsza rzecz to odpowiedzialność osób prowadzących studia, żeby na dzień dobry też tym młodym ludziom, którzy bardzo często tak właśnie z takimi ideałami przychodzą na studia, to jest wspaniałe, no też powiedzieć o tych zakresach, tak, jakie są zakresy, co można, tak, żeby po prostu widzieli, nie przywiązując się nawet mocno do tego, bo wiadomo, to wszystko jest dynamiczne i może się zmieniać. Natomiast moja taka rada, no to kompletnie zanurzać się, naprawdę, zanurzać się, korzystać, iść za tym, co gdzieś tam nas interesuje, czyli mnie bardzo pociągała praca z ludźmi i tak wylądowałam właśnie jako najpierw wolontariuszka, a potem jakimś tam zbiegiem bardzo konkretnych okoliczności znalazłam się jako osoba pracująca z osobami młodymi. Nie był to przypadek, to jakiś tam był ciąg łańcuchowy. Nie rezygnować ze swoich pasji. Dla mnie tą pasją był teatr i na studiach również bardzo byłam w tym aktywna na tyle, na ile mogłam, ponieważ w miejscu, w którym studiowałam, nie było żadnej grupy teatralnej, ale bardzo dużo korzystałam gdzieś tam z różnych warsztatów, coś robiłam. I to wszystko gdzieś mi się razem uzbierało. Ja nie miałam na siebie takiego pomysłu, że będę właśnie na przykład instruktorką teatralną albo będę coś tam robiła, po prostu robiłam to, co lubiłam i to wszystko w pewnym momencie gdzieś mnie tam budowało i pozwoliło zaprocentować. To, że dzisiaj mogę zarządzać ludźmi, tak, być dyrektorką w konkretnej szkole, to też wynika z bardzo wielu doświadczeń, tej umiejętności pracy zespołowej, umiejętności zarządzania swoim czasem zespołu, angażowania się, doprowadzaniem do końca różnych rzeczy i to też wszystko było stopniowo gdzieś tam, więc myślę sobie, że najważniejsze jest, żeby też przekazać tym młodym ludziom, że warto jest doświadczać bardzo różnych rzeczy, ponieważ ten nasz rynek pracy jest bardzo otwarty i nie wiadomo, jakie będą połączenia. Umiejętności polonistyczne, te kompetencje humanistyczne będą wszędzie potrzebne.
no może nie będą potrzebne stricte w jakimś, nie wiem, nie chcę tutaj jakichś stereotypów opowiadać, że w jakimś zamkniętym pomieszczeniu z osobami zajmującymi się programowaniem, natomiast to są osoby, które będą potrzebne do tego, żeby nazywać procesy, żeby wydobywać, żeby uczyć ludzi mówienia, rozmawiania. Ciekawe, gdzieś czytałam artykuł taki właśnie o tym, że się w ogóle uczy informatyków rozmów z ludźmi, takiego small talku, i to robią właśnie ludzie po studiach humanistycznych, i ich wyzwanie polega na tym, że trzeba zainicjować dyskusję i zachęcać do rozmowy, taki trochę facylitator rozmowy. Dostarczanie właśnie tekstów, ciekawych, krótkich tekstów z gazety, o których możemy podyskutować, i to będzie dyskusja, gdzie się wypowiedzą dynamicznie osoby, jedna, druga, trzecia, czwarta, a nie tylko aha, nie moje, nie zgadzam się, głupie, no bo wiadomo, że to jest zamykające dyskusję i nie mamy tej dyskusji. Więc pierwsza odpowiedzialność, tak podsumowując, pierwsza odpowiedzialność osób, które jednak organizują te studia, a druga rzecz, dawać też możliwości do tego, myślę tutaj o osobach organizujących studia, żeby bardzo różne doświadczenia w bardzo różnych branżach. Naprawdę osoby studiujące polonistyki nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale mieć doświadczenie redakcji tekstu, takiej małej pracy w redakcji, może jakieś kręcenie filmów, ale profesjonalne, nie kręcenie rolki, tylko cała taka redakcja i możliwość wydania jakichś czy to wiadomości, czy czegoś tam, możliwość pisania tekstów, możliwość pisania tekstów na bardzo dziwne tematy, czyli właśnie z branż, o których nam się trochę nie śniło, które są bardzo daleko od nas, i nie korzystania ze sztucznej inteligencji, bo my wiemy, że możemy sobie tam wszystko dzisiaj wpisać i poprosić, napisz mi tak i napisz mi tak, czyli właśnie podchodzenie do tego bardzo, bardzo twórczo i przełamywanie też tych modeli, też zachęcanie do tego, żeby właśnie były to doświadczenia bardzo różne. Jak sobie myślę o sobie jako osobie studiującej, to ja na przykład bym bardzo sobie życzyła cofnąć czas i uczestniczyć na przykład w różnych debatach. Teraz jedną z rzeczy, którą ty wiesz, ale nawiążę do niej, czyli zaczęłam sobie studia z retoryki, ponieważ widzę, że to jest taki moment, w którym z innej perspektywy i z innego miejsca mogę korzystać z tych umiejętności. Cudowne odświeżenie, cudowne spojrzenie na to, więc myślę sobie, że takie szukanie bardzo różnych doświadczeń, żeby tylko dorzucać do tych bardzo dobrej, szerokiej gamy tych kompetencji humanistycznych. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to już jest ogrom informacji i dziękujemy Państwu również za wysłuchanie tego podcastu. Dziękuję bardzo. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.